Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Expert Talks Redegate. Rozmawialiśmy niedawno o tym, jak wprowadzać zmianę w organizacji, jak również znaleźć najlepsze osoby ku temu, by tę organizację zmienić na lepsze, jak osiągać lepsze wyniki i rezultaty z zespołami. A dziś pora na transformację strategiczną i mamy dziś w studiu eksperta w tym obszarze, Piotra Ogonowskiego, trenera, praktyka, szkoleniowca. Piotrze, no jest tego trochę, może pomożesz mi w przedstawieniu tego twojego portfolio eksperckiego. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. A ile mamy czasu na audycję? Bo moglibyśmy Krótko, wyczerpać. Będziemy ciąć. Moglibyśmy wyczerpać czas w zasadzie, gdybym zaczął opowiadać, co robię. Faktycznie głównie transformacje strategiczne. No, może tak skracając, ponad 400 przedsiębiorstw miałem okazję skonsultować przy jakichś takich istotnych, naprawdę dużych zmianach. Sporo się udzielałem też na poziomie na przykład transformacji w przemyśle, trochę doradzałem ostatnio na temat transformacji państwa, w jaki sposób tą transformację prowadzić. No też sporo mnie można spotkać na sali szkoleniowej, na wykładach, na Koźmińskim na przykład, na zajęciach. Także to coś o tym temacie znam. Nie jestem anonimowy, myślę, że jakby ktoś był naprawdę ciekawy, to pewnie łatwo się da wyszukać. Czyli dzisiaj właściwy człowiek na właściwym miejscu, jeżeli chodzi o tę rozmowę. To się okaże. Piotrze, powiedziałem o transformacji strategicznej. Mówi się o transformacji cyfrowej, o innych rodzajach transformacji, nie wiem, w zasobach ludzkich. A czym jest transformacja strategiczna? W ogóle może zacznę od tego, co to jest transformacja, bo to nie jest takie oczywiste. No mamy czasami potrzebę dokonania jakiejś dużej zmiany, albo w skali organizacji, albo w skali administracji publicznej, albo w ogóle w skali na przykład gospodarki. I transformacja ma to do siebie, że coś zmienia, czyli transformujemy. I to transformujemy w dużej skali, masowo. Głównie to jest związane ze zmianą sposobu działania, ze sobą, zmianą sposobu myślenia i przez to jest trochę trudniejsze niż po prostu nowe projekty. Znaczy łatwiej jest wybudować fabrykę niż ją zmienić, w skrócie. Czyli zmiana technologii, zmiana nawyków, zmiana zachowań, zmiana przekonań, te wszystkie rzeczy są po prostu bardzo trudne. Zresztą nawet miałem okazję dosłownie porównać takie dwa projekty, bo jeden po drugim. Pomagałem w uruchomieniu w sumie chyba największej fabryki takiej w tym obszarze, związanym z przetwarzaniem polipropylenu, a potem miałem okazję zmieniać równie dużą fabrykę, mniej więcej porównywalne dwa projekty i ten drugi był kilkukrotnie trudniejszy. Czyli taki greenfield versus brownfield. Tak jest, więc greenfieldy są rzeczywiście, pomimo braku know-how, są po prostu prostsze. Natomiast wdrożenie nowej strategii, transformacja cyfrowa właśnie, o której wspomniałeś, ale to jest na przykład projektu, który miałem okazję jakiś czas temu konsultować, to jest transformacja w organizację klientocentryczną. Czyli zmiana zupełnie jakby modelu działania na styku z klientem, gdzie do przekształcenia są wszystkie procesy obsługi klienta, sprzedaży, marketingu, logistyki, wszystkie jakby punkty styku z klientem. No to też jest transformacja i oczywiście nie chodzi tu o transformację cyfrową, bo wdrożenie oprogramowania jest ważnym elementem, no ale to jest w zasadzie drobny detal w porównaniu z tym, jak dużą pracę trzeba wykonać w zmianie sposobu myślenia na poziomie połowy organizacji w zasadzie. Tak jak wspomniałeś, pracowałeś na wielkoskalowych projektach transformacyjnych. Miałeś do czynienia praktycznie z firmami o wielkościach korporacji. To jak przygotować tak dużą jednostkę? Jednostka to w ogóle, nie wiem, czy to właściwe słowo w określeniu korporacji, ale jak przygotować taką organizację do transformacji? Co trzeba zrobić, żeby w ogóle móc zacząć? Bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy tak się właściwie da do końca przygotować, bo przygotowanie oznacza, że przede wszystkim przygotowujemy kadrę zarządzającą. Może od tego zacznijmy. A zazwyczaj zaczynając transformację, nie mamy tego komfortu, że sobie po prostu dobieramy najlepszych ludzi, tak? Tylko po prostu zastajemy pewną grupę, więc gdybyśmy naprawdę chcieli przygotować organizację, to trzeba budować organizację z myślą o tym, że ona się ma ciągle zmieniać. To jest zupełnie inny model budowy organizacji. My jesteśmy przyzwyczajeni do organizacji statycznych i to ma bardzo głębokie korzenie, powiedziałbym, jeszcze w feudalizmie, czy w ogóle jeszcze starszych strukturach. Natomiast organizacja, która faktycznie ma szansę długoterminowo wygrać, o czym zresztą wiemy też z teorii zarządzania, to jest organizacja, która się ciągle adaptuje i ciągle zmienia i ciągle jakby wdraża jakieś, zmiany w swoim działaniu.
No bo tylko takie organizacje, porównując to do teorii darwinowskiej, poprzez adaptację są w stanie wygrać, prawda, w tej całej walce konkurencyjnej. Więc trzeba właściwie od samego początku budować organizację bardziej jako pewien framework, w którym non-stop się spodziewamy pewnych zmian. A to nie jest ani sposób, w jaki my myślimy, ani to nie jest sposób, w jaki się na przykład wyznacza role zarządcze, no bo zarząd ma kadencję i po pewnym czasie, prawda, się zamienia. Podobnie z politykami, czyli jakby też mało kto myśli długofalowo w kategoriach budowy organizacji, która będzie w stanie przetrwać wszystkie burze po drodze. I to nie jest łatwa rzecz. Ale gdyby tak naprawdę chcieć powiedzieć, od czego zacząć przygotowanie, to stanowczo od kadry zarządzającej. Wiemy dzisiaj w ogóle, i to nie jest wiedza tajemna, bo to są wnioski z wielu badań, z wielu lat, że w zasadzie przyszłość każdej organizacji to jest pochodna tego, jakich ma menadżerów. Bo to menadżerowie zatrudniają, to menadżerowie mówią ludziom, co jest dobre, a co jednak trzeba zmienić i poprawić. To menadżerowie decydują o tym, kogo zwalniają albo kogo awansują. Jak awansują na przykład miernych, ale wiernych, a zwalniają dyskutujących, no to w naturalny sposób jakby organizacja staje się filtrem jednokierunkowym, filtrem miernoty, mówiąc bardzo bezpośrednio. I no, też nie oczekujemy w związku z tym, że sobie będzie radziła z jakimiś bardzo trudnymi wyzwaniami, prawda? Natomiast dobrze przygotowana kadra menedżerska, która wie, w jaki sposób się wdraża zmiany, która wie, jak to złożone jest, jakby ma odpowiednie do tego nastawienie. Dodajmy, to nastawienie poza wiedzą też jest istotne, bo można mieć ogromną wiedzę i mieć takie założenie, że jakoś to będzie. Prawda? No, trzeba powiedzieć, że jakoś to zawsze jest, tylko po prostu nie zawsze dobrze, tak? Natomiast jak ktoś ma takie nastawienie, że chce, żeby naprawdę było dobrze, no to żeby było dobrze, to trzeba naprawdę się namęczyć. I tutaj niestety w ogóle no, wielu jest guru zarządzania, którzy w komunikacji bardzo upraszczają pewne przekazy. Jak się posłucha różnych podcastów, tam nie wiem, poczyta się książki. Wszystko jest łatwe, prawda? Właśnie nawet nie tyle łatwe, co jak taki człowiek się przygotowuje do napisania książki albo się przygotowuje do podcastu, tak jak tutaj, to zazwyczaj słyszy, słuchaj, nie komplikuj nadmiernie, skup się na 2, 3 kluczowych rzeczach, to musi być kluczowy przekaz, no bo jak zaczniesz to za bardzo rozwadniać, to się management po prostu rozproszy i w ogóle nikt tego nie będzie czytał ani słuchał. No kłopot polega na tym, że no, żeby się coś udało, to nie wystarczą te 2, 3 rzeczy. Czyli na przykład komunikat w stylu musisz mieć przede wszystkim dobrą wizję, powoduje, że potem kadra zarządzająca się skupia na tym, żeby mieć dobrą wizję, tak? No ale wizja to jest jakiś wstępny w ogóle zarys, to trochę jest jeszcze sen, prawda? Bo to jest jednak prawa półkula mózgu, wizualizacja, trochę przypomina śnienie. Nie wiem, czy pan pamięta sny, ale sny się zawsze wydają w ogóle super kompletne, prawda? I z sensem, dopóki się ich nie zacznie komuś opowiadać, bo jak zaczyna opowiadać, to brakuje detali i nagle wychodzi, że brakuje tam logiki. Więc tak niestety bywa z wizją, a druga rzecz, że wizja jest na przykład no, zazwyczaj z perspektywy optyki bardzo wysokopoziomowa. No i znowu dochodzimy do tego, jak lecimy samolotem, nie wiem, na 10 000 metrów na przykład i patrzysz na dom na przykład, no to dom jest kropką, prawda? Dużo trzeba czasu, żeby kropkę postawić. No ja ci powiem, 2 studentów na umowę zlecenie na 2 tygodnie, prawda? Nie więcej. Jakby i tak wygląda optyka często top managementu, ale to nie jest kropka. Jak się trochę zbliżymy i poprawimy sobie tę optykę, to się okazuje, że to rośnie, to ma mnóstwo detali, a potem w ogóle się człowiek staje w progu drzwi i się okazuje, że to ma wnętrze. No, kto pomyślałby, że punkt ma wnętrze, prawda? No a ma i to wnętrze w ogóle trzeba latami wykańczać. Niektórzy nawet mówią, że to ono nas wykańcza, prawda? A nie my. Więc to jest zazwyczaj milion różnych rzeczy, jeżeli chcemy, żeby to naprawdę wyszło dobrze. Między innymi dlatego to jest takie trudne. Gdyby to było łatwe, to pewnie wszyscy by to robili i wszystkim by to wychodziło. A wystarczy popatrzeć dookoła. Transformacje regularnie się nie udają. Nie udają się transformacje ustrojowe, nie udają się projekty zmiany państwa. Nawet są partie, które to mają przecież na sztandarze. No ale żeby zmienić państwo, to na przykład potrzebujemy dosłownie armii kierowników projektów, fachowców, z których każdy poprowadzi projekt wart często grube miliony. No i trzeba tych ludzi najpierw znaleźć, przygotować, prawda, postawić, że tak powiem, że do akcji. Więc zaczynamy na pewno od kadry zarządzającej. Zresztą, żeby to zobrazować, jakie jest ryzyko potencjalne, takie transformacje
potrafią kosztować dziesiątki, setki milionów, czasami miliardy w skali rynku, jak się to robi, albo w skali państwa. I to może być z jednej strony cash, ale też te stracone szanse potencjalne. Tak jest, dokładnie. No i mówiąc bardzo precyzyjnie, jak się tak na przykład zastanowimy, ile kosztuje myśliwiec, no to on potrafi kosztować od kilkudziesięciu do kilkuset milionów. No i nikt by nie wpadł na pomysł, żeby za stery myśliwca posadzić stażystę albo człowieka, który pracuje od tam, nie wiem, roku, prawda? I dopiero właściwie wchodzi w organizację. Potrzebny jest fachowiec i to często naprawdę przez długi czas przygotowywany. I dzięki temu on ma szansę tym myśliwcem, powiedzmy, w miarę sprawnie latać. Natomiast jak posadzimy człowieka, który tej wiedzy nie ma i tych umiejętności nie ma i nie ma doświadczeń, czyli wcześniej, powiedzmy, na symulatorze paru myśliwców nie rozbił, bo doświadczenie to jest nazwa nadawana naszym błędom, mówiąc precyzyjniej, to niestety jest duża szansa, że taki projekt za grube miliony albo utopi, albo po prostu on się uda jako tako, tak? Czyli nie przyniesie spodziewanych korzyści, w skrócie. Nawet są badania w ogóle takie na ten temat, które pokazują, jaki odsetek takich projektów się udaje i to nie jest jakby zupełnie optymistyczna liczba, bo to są pojedyncze procenty. A jak się nie udaje, to jakie są zwykle powody? Poza tym takim zupełnie personalnym, że daje się to niewłaściwej osobie do ręki. Jest takie magiczne słowo zawsze używane przez ludzi, jak to się nie uda. Wszyscy mówią, że zawiodła komunikacja. I jest to poniekąd prawda. Bo takie słowo parasol. Tak, dlatego że pod szyldem komunikacji w zasadzie da się zmieścić wszystko, no bo wszystko jest komunikacją, powiedzmy sobie szczerze. Jak zlecamy komuś pracę, to komunikujemy, prawda? Jak odbieramy pracę, to komunikujemy. Jak rozmawiamy z zespołem obok i uzgadniamy coś, to komunikujemy. Więc właściwie wszystko jest w zarządzaniu komunikacją. I faktycznie, ponieważ nie mieliśmy w szkole przedmiotu komunikacja międzyludzka, no to komunikujemy zazwyczaj tak, jak się nauczyliśmy z otoczenia. Jak ktoś miał w otoczeniu dobre wzorce, no to powiela dobre wzorce. Jak miał beznadziejne, to się nie powinien brać za transformację i pewnie za takie zagadnienia, które dobrej komunikacji wymagają. No, siłą rzeczy najpierw trzeba te kompetencje rozbudować i dopiero potem się brać za rzeczy naprawdę trudne, pilne, wymagające w krótkim czasie precyzyjnej komunikacji, bo faktycznie na komunikacji się wtedy wyłożymy. I to jest zazwyczaj jakby pierwsza przyczyna. Ale jak się tak trochę wgłębić w te badania, no, bo ja też od strony takiej naukowej do tego podchodzę, robię różne analizy i wtórne, i pierwotne pod kątem czynników na przykład, które decydują o tym, że się coś udaje, a co nie, to jak się trochę wgłębić, jakie są główne przyczyny, no to znowu wracamy do ludzi, czyli najczęściej to są błędy związane z zarządzaniem, popełnione przez osoby, które zostały wyznaczone do poszczególnych odcinków frontu, prawda? Można sobie to wyobrazić jak kampanię wojenną. Przerabiamy teraz to, prawda, tuż za granicami. No i teraz jeśli mamy ludzi, którzy taką kampanię mają prowadzić, to naprawdę potrzebujemy przede wszystkim bardzo dobrej kadry oficerskiej. Wszyscy o tym mówią. Rosja w tej chwili wyraźnie odczuwa to na polu bitwy. No ale dlaczego kadra oficerska? No bo ona podejmuje decyzje, ona zbiera informacje, przetwarza, prawda? I jakby to na polu walki, w sytuacji, kiedy jest mało czasu i trzeba szybko działać, to się okazuje decydujące. Więc kadra zarządzająca, umiejętności zarządcze i ja bym powiedział takie elementy miękkie, które byśmy nazwali mindsetem. Przekonania, postawy, to wszystko ma ogromne znaczenie. A jeżeli chodzi o te transformacje, jak obserwujesz twoich klientów, albo też te zmiany, które się dzieją na polskim rynku, to widzisz tę chęć organizacji do tego, żeby tę transformację podejmować, czy raczej widzisz obraz gospodarki, w której firmy, już też polskie firmy tradycyjne, które już mają ugruntowaną pozycję na rynku 20-30 lat, że mogą przespać teraz ten moment na transformację? Jakie postawy obserwujesz? Znowu bardzo dobre pytanie. Zacznę od optymizmu, bo bardzo dobrze wypadamy na tle Europy, ale w ogóle na tle świata. Mamy naprawdę fantastycznych ludzi, którzy się nie boją wyzwań, którzy mają swoją łańską fantazję, którzy potrafią wychodzić poza schematy utarte i w zasadzie powiedziałbym, że na świecie się boją polskich menadżerów. To tak kiedyś myślało się o nas trochę jako takim miejscu gdzieś w okolicach Rosji, a dzisiaj faktycznie polscy menadżerowie po sukcesach lokalnych zostają szefami regionalnymi i zaczynają jakby wchodzić w struktury korporacji i wszyscy mówią, z tego kraju naprawdę przychodzą bardzo dobrzy menadżerowie. Więc jakby pierwsza rzecz to taka, że mamy ogromny potencjał. Druga sprawa to taka, że jesteśmy przyzwyczajeni do
niesprzyjających warunków. Wystarczy przeczytać ustawę o rachunkowości, ustawę o VAT-ie, prawda? I ogólnie... Na to nie ma dzisiaj czasu. Nie? Tak, przeciętny Amerykanin, jak się dowiaduje, jak u nas jest skonstruowana cała ta warstwa jakby przepisów, to jest zdania, że powinno się nam płacić w ogóle za to, że ktoś się decyduje założyć firmę. Więc jeżeli polski przedsiębiorca jest w stanie na takim rynku sobie radzić z sukcesem, no to musi po prostu być siłą rzeczy mądry człowiek, który potrafi kombinować na tyle sprawnie, że w niesprzyjających warunkach wyrasta na świetną firmę. Więc jakby żelazo hartuje się w ogniu, tak? Więc mamy absolutnie fantastyczne warunki do tego, żeby u nas w trudnych warunkach rozkwitały naprawdę diamenty, prawda? Zarządzania. I z tego powodu bardzo dobrze wypadamy, ale też mamy pewne narodowe przywary, które nas bardzo, powiedziałbym, hamują w tym rozwoju. Jak popatrzysz na polską gramatykę języka, to tam jest mnóstwo wyjątków. I przeciętny Polak od szkoły podstawowej się uczy w związku z tym skupiania na wyjątkach. I rozumowania przez wyjątki. Więc skupiamy się bardziej na tym, co jest inaczej i na wszystkim tym, co potencjalnie, prawda, może się zadziać i widzimy milion różnych możliwych wyjątków, zamiast się skupić na tym, co jest sednem. Dlatego jak dwóch Polaków rozmawia, to jeden mówi zawsze tak, ale, prawda, na co drugi mówi tak, ale, a za chwilę się kłócą, prawda? Więc jeśli chodzi o ten etap wykreowania rozwiązania, jeżeli chodzi o etap innowacji, jeżeli chodzi o to, co można zrobić od strony technologicznej, organizacyjnej, nowych modelów biznesowych, jesteśmy absolutnie fenomenalni. Robimy najlepsze na świecie marsjańskie łaziki na przykład. Nie wiem, czy wiesz. Prawda? Nigdy żeśmy w życiu niczego na Marsa nie wysłali, ale marsjańskie łaziki mamy najlepsze. Natomiast gdybyś chciał założyć teraz fabrykę tych marsjańskich łazików, to trochę inne kompetencje są potrzebne. Znaczy kompetencje związane z tym, że jednak się potrafimy porozumieć, nie skupiamy się na tym, co nas różni, tylko umiemy się porozumieć ponad podziałami, co wymaga na przykład szacunku dla odmienności, a nie jesteśmy tego uczeni. Inkluzywności, dokładnie. Dokładnie. Rozmawialiśmy o tym w poprzednim odcinku. Dokładnie. Najlepsze rozwiązania się nie biorą z grupy ludzi, którzy są do siebie podobni, tylko z grup różnorodnych. Tak? Jak ktoś nie wierzy, polecam obejrzeć sobie Pingwiny z Madagaskaru. Każdy pingwin jest inny i dlatego im wychodzi. Więc jakby brakuje nam takich właśnie rzeczy, plus trzeba też powiedzieć, że jeśli chodzi o takie zarządzanie procesowe, o eliminację marnotrawstw, czyli ten całe takie zagadnienia linowskie, to tutaj też niekoniecznie my byśmy najchętniej się tym zajmowali, bo nas ciekawi ten moment właśnie kreacji, czyli jakby Polak, który staje przed taśmą produkcyjną i ma powtarzalnie wykonywać pewne zadania, po 5 ruchach zaczyna, prawda, wdrażać innowacje. To mniej więcej tak wygląda nasze nastawienie do biznesu. A są biznesy, gdzie ewidentnie trzeba wdrażać powtarzalność. Jak produkujemy leki na przykład, to do głowy nikomu nie przyjdzie, żeby za każdym razem ten lek inaczej mieszać, prawda? Bo to się może skończyć tragicznie, więc jakby absolutnie jest potrzebna pewna powtarzalność, jest potrzebna pewna sprawność organizacyjna, taka doskonałość organizacyjna. I tu na przykład świetnie sobie radzi przemysł niemiecki. Ale znowu disclaimer. W ogóle powiem tak, że przy pewnym doświadczeniu właściwie na każde pytanie się odpowiada tak, ale, albo odpowiada się to zależy. Tak, dlatego, że jest nadzieja. Jest nadzieja. Ponieważ poza tym, że jest wokół nas coś, co wszyscy widzą, co się nazywa transformacja cyfrowa, może przesadziłem, że wszyscy widzą, bo wracam właśnie z firmy, gdzie trzeba to było wyjaśniać. Znowu ale, tak, ale, okej. Ale mało kto już będzie z tym dyskutował, tak? To już jest kwestia naprawdę radykalnej zmiany modeli biznesowych. Jak się ktoś nie załapie na rewolucję związaną z cyfryzacją, to nie będzie miał szans w rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją, a to jest rewolucja, która kładzie w ogóle całe fragmenty rynku i stawia w to miejsce nowe filary, tak? Czyli po prostu to jest kwestia już być albo nie być w niektórych obszarach. Natomiast co jest tą nadzieją? Nadzieją jest to, że ogólnie świat się przeobraża pod względem gospodarki, z takiej gospodarki, którą znamy z XIX wieku i XX, takiej uprocesowionej mocno, na gospodarkę, którą można byłoby nazwać gospodarką projektową. A teraz o co chodzi? Kiedyś powtarzalne wytwarzanie tych samych produktów za czasów Henry'ego Forda, prawda, na przykład, to było proste zadanie, bo robiliśmy jeden produkt, może 2 produkty i tak wszyscy kupowali. Tak. Potem przechodziliśmy taką fazę, która się nazywa faza profilowania,
Czyli zaczęliśmy profilować klientów, budowaliśmy profile, no bo jedni lubią twarożek słodki, drudzy lubią słone, trzeci tam wolą jagódki, prawda, i tak dalej. Natomiast potem pod koniec zeszłego wieku w części branż, między innymi w branży IT, rozpoczął się taki wyścig personalizacji produktów. Bo proszę zobaczyć, że IT przychodzi do firmy i mówi, zrobimy wam system IT szyty na miarę. No to już nie jest profilowanie, to jest personalizacja, czyli dopasowanie konkretnego produktu pod konkretne potrzeby. I wiek XXI w zasadzie jest uważany za wiek personalizacji produkcji i statystyczna firma będzie głównie się musiała zajmować takim procesem, który można byłoby nazwać proces realizacji projektów. Czyli w sposób powtarzalny robimy rzeczy niepowtarzalne. Dobrą metaforą takiej nowoczesnej organizacji jest drukarka 3D. Drukarka 3D to jest urządzenie, które działa powtarzalnie, bo to jest maszyna, czyli jakby do bólu bym powiedział powtarzalnie, ale jednocześnie każdy produkt, który schodzi z tej drukarki jest inny. Powtarzalnie personalizuje. Dokładnie, czyli potrafimy w sposób bardzo perfekcyjny, bym powiedział, wytwarzać zupełnie unikalne rozwiązania. I to przeobrażenie na tą gospodarkę projektową widzimy w tej chwili w postaci skracających się cykli produkcyjnych, skracających się cykli inwestycyjnych. W niektórych branżach, na przykład w health and beauty, to już może być tak, że cykl życia produktu to jest na przykład pół roku. No to się w głowie nie mieści, prawda, niektórym branżom, że to tak może być, ale ten czas się będzie skracał, dlatego że świat się bardzo dobrze skomunikował, czyli mamy w tej chwili bardzo dynamiczną komunikację między klientami, między firmami, no i to wytwarza naturalny jakby napęd dla zmian, bo widząc, że konkurencja odpowiada na nasze ruchy, my czujemy się w obowiązku również odpowiedzieć. Ale nas obserwuje ten trzeci, który w związku z tym stwierdza, że on też coś zrobi, tak? I zwiększa się dynamika rynku. Jak się popatrzy na wykresy, które to opisują, to ta dynamika się nie zwiększa liniowa. Ona się zwiększa cały czas jakby przyspieszając, czyli w skrócie to nie jest tak, że co roku będzie 2 razy szybciej, tylko za rok będzie 2 razy, a za 2 lata 4 razy, a potem będzie już tak szybko, że nie będziemy w stanie tego robić my i będzie to robił komputer, a potem za komputerem przyjdzie sztuczna inteligencja i w pewnym momencie na przykład ustawianie cen, które kiedyś można sobie było robić w cennikach raz na rok, w tej chwili się robi poprzez obserwację rynku częściej, w różnych branżach oczywiście różnie, a kiedyś będzie tak, że w zasadzie wszędzie się zaczną pojawiać ceny dynamiczne. Przecież wiele branż już w tej chwili stosuje dynamikę. Lotnictwa na przykład. Dokładnie, gdzie w zależności od tego, co tam w cookies jest w przeglądarce, to taka jest cena albo inna, albo w zależności od twojej historii na szybko sprawdzonej na podstawie cookies po prostu dopasowana jest do ciebie cena i jakby te dynamiczne jakby mechanizmy, które będą eliminowały właściwie człowieka, będą się zwiększały. Więc firmy, które nie idą w takie dynamiczne rozwiązania oparte na właściwie ciągłej zmianie, no to tak jak mówiłem, ich czas będzie się kończył. To nie jest kwestia, czy to robić, tylko pytanie, jak szybko. Ta rola człowieka może będzie maleć, znaczy na pewno będzie malała z czasem pod wpływem tej automatyzacji, o której wspomniałeś, tej sztucznej inteligencji. No ale na dzisiaj, na dzisiaj ten człowiek wciąż jest tym driverem zmiany, driverem transformacji. I jaki ten człowiek musi być, jakie musi mieć kompetencje, żeby móc taką transformacją zarządzać? Jakie kompetencje potrzebuje w zespole, żeby w ogóle taką transformację ruszyć? No znów myślę, że można byłoby odpowiadać przez całą audycję. Jest na pewno kilka rzeczy, które trzeba tu przywołać. Nie każdy musi być zaznajomiony, więc może tak króciutko ja to jakoś usystematyzuję. Przez wiele lat, w zeszłym wieku w zasadzie, myśleliśmy o kompetencjach głównie jako o kompetencjach twardych. No więc oczywiście kompetencje twarde są istotne i trzeba mieć pewne kompetencje twarde, na przykład umiejętność obsługi Excela, no bo jak mamy jakieś dane przetworzyć, to oczywiście, że to jest potrzebne, prawda? Albo jakiś certyfikat z odpowiedniej wiedzy. Potem pod koniec lat, powiedzmy 70., 80., odkryliśmy, że to, że człowiek ma wysokie kompetencje twarde, no to jakby nie zmienia faktu, że on może mieć gdzie indziej braki, na przykład może nie lubić ludzi, może się nie chcieć komunikować, być konfliktowy, nieasertywny, kompletnie nie radzi sobie w negocjacjach menedżerskich, prawda, i tak dalej. Więc jakby cały pakiet kompetencji miękkich najpierw został nazwany, potem zaczęliśmy tego ludzi uczyć i faktycznie potrzebujemy tych kompetencji miękkich, wiedzy na przykład o psychologii zarządzania, bo to, że ktoś zna świetnie metodykę, na przykład projektową, albo zna metodykę jakąś wdrażania zmiany,
no to bez psychologii, w takim już realnym środowisku, bez psychologii zarządzania i bez wiedzy o człowieku, no to niewiele mu to da, prawda? Więc jakby cały ten zestaw kompetencji miękkich. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz ciekawa, która można powiedzieć na przełomie wieków została włączona do tych zagadnień HR-owych i to jest mindset, czyli przekonania, wartości, postawy, tak zwane filtry percepcyjne, czyli w jaki sposób pewne rzeczy postrzegamy. I to jest trzeci element, który zresztą na zachodzie już jest bardzo modny. W Polsce się dopiero tego uczymy. Zresztą przykładem świetnym jest rozwijający się coaching, bo coaching pracuje dokładnie na tym poziomie. Coaching nie jest edukacyjny, tak? On pracuje na refleksji i właściwie na tym, że człowiek zmienia przekonania, w dużej mierze zmienia postawy, rusza do akcji, prawda? To jest jakby ten poziom. I potrzebny jest też pewien mindset. No bo jak mamy menadżera, który ma przekonanie, ludzie to idioci na przykład, no to raczej go do transformacji nie dajemy, tak? Zresztą w ogóle przypomniało mi się coś a propos jakich ludzi potrzeba. Chyba łatwiej powiedzieć, jakich nie potrzeba. I tu coś przywołam, bo to może komuś pomoże. No, miałem na przykład taki projekt, duża transformacja, duża państwowa spółka i transformację zaczął zarząd. No ale w trakcie jakby przygotowywania tej transformacji członek zarządu odpowiedzialny za dany obszar się zmienił, przyszedł inny. No więc prezentacja jakby wniosków z przygotowania już była przed innym. I ten inny tak słucha przez mniej więcej 20 minut, po czym mówi, ale po co wy właściwie pytaliście ludzi o cokolwiek? No, bo tu przygotowujemy transformację. Ale to w ogóle jest nikomu niepotrzebne. Co nas interesuje, co mają ludzie do powiedzenia? To są pracownicy. Macie przygotować procedurę, roześlę się mailem i będzie po transformacji. Top-down, okulnik, wszystko. Więc takich ludzi nie potrzeba. Ja zresztą do dzisiaj się zastanawiam, jak to jest, że on się stał tym menadżerem w tak dużej spółce, chociaż w sumie w administracji publicznej można się domyślić, ale no takich ludzi nie potrzeba. Potrzeba naprawdę ludzi z otwartą głową, którzy mają sporą wiedzę, którzy nie myślą w kategoriach feudalnych, tylko jakby rozumieją złożoność świata, myślą, to się mówi ładnie, myślą holistycznie, czyli widzą jakby wiele różnych elementów, które się ze sobą łączą i mają w tych elementach przynajmniej podstawową wiedzę, wystarczającą do tego, żeby tą wiedzę połączyć w jakieś takie, powiedzmy, bardziej złożone konstrukcje. Więc na pewno takich ludzi potrzeba do transformacji. W transformacjach się nie sprawdzają osoby, które są takimi menadżerami, specjalistami, czyli jakby wycinkowo postrzegam zarządzanie i nie jestem w stanie holistycznie pewnych elementów łączyć. Czyli nie każdy ex-prezes albo ex-menadżer będzie automatycznie świetnym doradcą transformacji strategicznej. No nie, stanowczo nie każdy. Nawet nie każdy jest dobrym prezesem albo dobrym menadżerem, po prostu nawet piastując to stanowisko. Więc z całą pewnością ludzie to nie są komórki w Excelu i tak się trochę nie da powiedzieć, że eksprezes albo rowerzysta na przykład, no bo to jest jakaś tam, prawda, funkcja, którą w danym momencie człowiek pełni. Zresztą mówi się powszechnie, że człowiekiem się jest, prezesem się bywa, prawda? I to niektórzy nawet dość krótko po prostu tymi prezesami są, bo się okazuje, że po prostu nie powinni tej funkcji pełnić. Natomiast przede wszystkim kierujemy się tym, co ten człowiek ma w głowie. No to jest jakby podstawa, bo to są zbyt skomplikowane, szczerze, zbyt skomplikowane jakby transformacje i co więcej, to są zmiany na ludziach. Bo jak robimy transformację w organizacji, która ma na przykład, nie wiem, 3000, 5000 ludzi, tak, to dotyka wszystkich tych ludzi. Czyli jakby eksperymentowanie na królikach jest prawnie zabronione, więc dobrze by było nie eksperymentować na ludziach, tak? Fajnie by było to tak zrobić, że wiemy, że ci ludzie przez tą transformację przejdą, że organizacja przeżyje. Co więcej, zdarza się, że to są takie trochę transformacje być albo nie być. No, transformacja cyfrowa dla kogoś, kto przegapił na przykład ostatnie 10 lat i dopiero teraz się zastanawia, że może by jakieś procesy zinformatyzować, to w zasadzie już zaczyna być powoli być albo nie być. Czyli jak ta transformacja nie wyjdzie, to nie będzie drugiej szansy. Więc lepiej to od samego początku robić jednak dobrze. Wspomniałeś wcześniej o tym, że do transformacji potrzebny jest taki też mindset lidera. To też nie jest tajemnicą, że i to nie jest oczywiście przypadkowe nawiązanie, ponieważ niedawno też została opublikowana twoja książka Mindset Lidera. Tak, Może troszeczkę o tym również. Czym jest ten mindset lidera, który nie każdy ma, tak jak zauważyłeś? Namawiało mnie wielu znajomych, żebym książkę opublikował i w sumie już zaraz będzie druga pewnie jeszcze książka, ale długo się zastanawiałem, o czym napisać pierwszą książkę
i doszedłem do wniosku, że obserwuję w tej ogromnej ilości jakby podmiotów, przez które ja tam gdzieś się przewijam regularnie, menadżerów, którzy bardzo, bardzo trudno zaszufladkować i to nie jest kwestia tego, że oni są świetnie wykształceni. Czasami mamy człowieka, który po prostu jest takim domorosłym liderem, ale naprawdę sobie świetnie radzi. I zaskoczyło mnie to o tyle, że ja jestem z takiego nurtu jednak wiedzowego, tak? Wykładam na uczelni, czytam dużo książek, nie wiem, średnio tam powiedzmy z 10 książek potrafię przeczytać miesięcznie, więc naprawdę staram się tą wiedzę z różnych miejsc czerpać. I ciekawiło mnie, jak to jest, że ci ludzie naprawdę potrafią niesamowite czasami rzeczy robić, zupełnie bez jakby przygotowania merytorycznego. I doszedłem do wniosku, że o tym książkę napiszę, czyli co to właściwie jest mindset, czyli coś, co w zasadzie decyduje o rezultacie, bo na drugim biegunie mamy ludzi często wykształconych i nawet posiadających ogromną wiedzę, ale zupełnie jakby nie będących w stanie praktycznie z tej wiedzy zrobić pożytku, bo mają pewne, nazwałbym to blokady na poziomie głowy, na przykład w postaci właśnie przekonań wyjątkowo niekorzystnych. Na przykład, że nic im się nie uda, prawda? Albo przekonania typu wspomnianego wcześniej, ludzie to złodzieje na przykład, albo ludzie to idioci. Ego. Tak, albo wysokiego, tak. Nawet czasami się mówi, że w niektórych kręgach jakby menadżerskich to tak w ogóle się samobójstwo popełnia, że menadżer wchodzi na swoje ego i skacze. I faktycznie to ego też przeszkadza. Więc szukałem takiej trochę jakby alchemii tego sukcesu i doszedłem do wniosku, że pierwszą książkę napiszę nie z zakresu wiedzy, chociaż wykładam głównie z obszaru wiedzy, tylko jednak z takiego bardziej obszaru coachingowego, związanego z mindsetem, z tym, jak sobie pewne rzeczy w głowie ułożyć, żeby człowiek miał dużo większe możliwości uzyskiwania sukcesu, pomimo często braków merytorycznych. I jakie w sobie wykształcić te kompetencje? Na początku trzeba mieć świadomość, że to w ogóle jest. Co mam nadzieję się stanie po przesłuchaniu tego podcastu, bo przekonania, czyli takie zdania, które mamy gdzieś tam w głowie oznajmujące, które z nami są często całe życie, to są rzeczy, nad którymi potrafimy panować, tylko trzeba najpierw sobie uświadomić, że je mamy, podobnie z postawą. Jak człowiek staje się świadomy tego, co ma w głowie, to w kolejnym kroku jest w stanie zacząć tym zarządzać, czyli zmieniać to. I jakby to jest moment przełomowy, bo przestajemy być niewolnikiem swojego umysłu, a zaczynamy ten umysł kształtować. Bo większość ludzi jednak w naturalny sposób jakby poddaje się pewnym procesom, które zostały u niego zbudowane przez lata w toku tam kształcenia, edukacji, doświadczeń i tak dalej i w pewnym sensie jest niewolnikiem tej swojej przeszłości. Czyli przeszłość nas ukształtowała i my podążamy za pewnymi rzeczami, które z tej przeszłości wynikły, często w ogóle z wczesnego dzieciństwa. Natomiast można to wziąć w ręce, zobaczyć to i zacząć to kształtować. I ten moment jest przełomowy, bo od tego momentu to człowiek bardziej mówi, kim ja chcę być. I po prostu się zaczyna takim człowiekiem stawać. No i to są kompetencje tego drivera transformacji, powiedzmy, w ramach organizacji. Natomiast ty z drugiej strony pełnisz taką rolę osoby zewnętrznej w ramach tych transformacji. Tak zakładam, że współpracujesz też z jakimś zespołem zewnętrznym w ramach takich projektów. I jakie kompetencje musi mieć ten konsultant zewnętrzny, żeby ten projekt poprowadzić, bo to są dwie skrajnie różne role. A może nie są. Tak. Znów nie ma na to łatwej odpowiedzi. To są bardzo dobre pytania, ale każde z nich pewnie, odpowiedź na każde z nich zajęłaby, myślę, czas dłuższy niż ta rozmowa. Odpowiem w ten sposób. W transformacji mamy bardzo wiele różnych interesariuszy, wiele ośrodków władzy, często władzy nieformalnej. Mamy ludzi, którzy postrzegają w różny sposób, więc nie da się komunikować w jeden sposób, wskazywać jakby jednej drogi. I taką główną jednak kompetencją to jest umiejętność dopasowywania przekazu do bardzo zróżnicowanego odbiorcy. Inaczej rozmawiamy z robotnikiem na hali, inaczej rozmawiamy z prezesem i to w dodatku z prezesem, a z wiceprezesem, który jest finansowym, rozmawiamy inaczej. I to nawet nie wysyłając prezentację w PowerPoincie, tylko prędzej tabelkę w Excelu, prawda? Czyli jakby umiejętność dopasowania przekazu do bardzo, bardzo zróżnicowanego odbiorcy jest, uważam, jakby pierwszym, najważniejszym taką umiejętnością, która zresztą przychodzi zazwyczaj z czasem. Bo większość z nas ma tendencję do komunikowania się po prostu tak, jak sami myślimy, prawda? A jednak pierwsza zasada, dopasuj przekaz do odbiorcy, tego się człowiek musi nauczyć.
Druga zasada to jest zasada, to jest kompetencja związana z odnalezieniem się w bardzo złożonym politycznie środowisku. Czyli obszar ścierania się bardzo różnych interesów, gdzie często transformacja ma na przykład takie ośrodki buntu, gdzie jest ona zupełnie nie w interesie na przykład jakiejś grupy, albo osób, które przy okazji pewnej dużej zmiany chcą coś zrobić po swojemu i jakby zrobić porwanie pewnego fragmentu i puścić to w inne tory. I trzeba się nauczyć uprawiać takie, ja bym to nazwał takie biznesowe aikido. Czyli nie walczyć z tymi ludźmi w bezpośrednim starciu, ale wykorzystać ich energię dla dobra zmiany z organizacji. I to jest, nie ma z tego szkoleń. To jest trudna umiejętność, ale można się tego nauczyć. Zresztą wielu konsultantów na pewno też tą umiejętność posiada. A dalej są już kompetencje związane ogólnie ze zmianą, z transformacjami, z zarządzaniem projektami. To są różnego rodzaju umiejętności związane z moderowaniem pracy zespołów, z uruchamianiem ludzi, bo często tych ludzi trzeba uruchomić, więc takie kompetencje liderskie, kompetencje potem też menadżerskie. I tutaj nie ma jednej recepty. Na przykład zwolennicy Agile'a, którzy mówią, że zadaniem menadżera to jest tylko stworzyć warunki dla zespołu, który coś ma sam zrobić, jakby zupełnie położą projekt w środowisku, gdzie ze strony pracowników nie ma żadnej współpracy i nie należy się jej spodziewać, prawda? I takie miejsca są. I tam trzeba przyjąć zupełnie inny model, a z kolei w obszarze pracowników wiedzy i pracowników z dużym zaangażowaniem, prawda? Albo tam, gdzie się to zaangażowanie da zbudować, to rzeczywiście wystarczy tych ludzi prowadzić i wspierać. Czyli jakby kolejna warstwa to jest znowu znajomość różnych możliwych rozwiązań z zakresu zarządzania i dopasowania tego tak troszkę chirurgicznie, w zależności od tego, gdzie co jest po prostu optymalnym rozwiązaniem. Ja jakbym liczył teraz te swoje strategie, nawet chyba nie będę tego robił, bo musiałbym przez chwilę się zamyślić na długo, ale próbuję sobie przypomnieć teraz, czy gdziekolwiek mi się udało zbudować jakiś model, który byłby powtarzalny z firmy na firmę. I wydaje mi się, że nie. Framework jednolity, tak? Tak, że wydaje mi się, że nie. Może gdzieś tam na początku próbowałem takie coś zrobić, ale ostatecznie każda taka duża transformacja w zasadzie jest absolutnie unikalna. Czyli to są strategie po prostu pod konkretne sytuacje, pod konkretne zmiany, pod konkretnych ludzi często, albo pod konkretny układ polityczny, który się potrafi zmienić. Więc w zasadzie najważniejszą kompetencją tutaj jest umiejętność elastycznego dostosowywania do bieżącej sytuacji bardzo szerokiej gamy różnych narzędzi. Czyli trzeba tą skrzynkę z narzędziami zbudować, bo to są pewne standardy, a potem jeszcze trzeba wiedzieć dokładnie, jak te narzędzia menedżerskie w różnych sytuacjach stosować. Menedżerskie, komunikacyjne, jakby się ze wszystkich obszarów wiedzy. Powiedziałeś, że nie było do tej pory szkoleń w tym obszarze. To też nie jest tajemnica, że firmy doradcze dbają o ten know-how i że tak powiem, nie wypuszczają go poza organizację i rozwijają jakby wewnętrznych pracowników, doradców czy doradczynie. Ale podjęliśmy wspólnie tę próbę stworzenia takiego programu, który daje tę dawkę kompetencji wymaganych właśnie od eksperta zewnętrznego w ramach szkoły profesjonalnych ekspertów biznesowych wraz z Akademią Leona Koźmińskiego. Też jesteś jednym z wykładowców w ramach tego programu. Jakby co skłoniło cię do tego, żeby do tego dołączyć właśnie do stworzenia tej inicjatywy? Tak, od razu powiem, że jest to absolutnie unikalna inicjatywa i w ogóle to jest pierwsza rzecz, która mnie do tego skłoniła. I to naprawdę wielkie brawa dla was, bo wy też jakby jesteście właściwie takim spiritus movement tej inicjatywy. Faktycznie ja miałem okazję pracować z firmami konsultingowymi, między innymi też w PwC. Byłem menadżerem w takiej komórce Ludzie i Zmiany. I firmy konsultingowe, czyli Wielka Czwórka, prowadzą takie wewnętrzne programy rozwojowe dla konsultantów, które szkolą profesjonalnych konsultantów pod różne okazje, w skrócie. Natomiast ze świecą szukać takiego programu na uczelniach, ze świecą szukać w ogóle takich programów, i to nie tylko na polskich, ale ogólnie gdziekolwiek na uczelniach czy firmach szkoleniowych, to nie jest wiedza tajemna, to nie jest tak, że się nikt tym nie chce dzielić. Ja się chętnie podzielę tak z paruset tam projektów zrealizowanych. Myślę, że sporo tej wiedzy da się czerpać. Natomiast myślę, że ten program jest o tyle unikalny, że faktycznie jest kompozycją bardzo wielu
różnych kompetencji, różnych ściągniętych jakby z zupełnie różnych dziedzin, które dają ten toolbox. I między innymi to mnie zaciekawiło i dlatego ja się stwierdziłem, że włączam w inicjatywę. Ja lubię takie wyzwania. Nie zajmowałbym się transformacjami, jakbym lubił rzeczy proste. A komu byś sugerował właśnie udział w takim programie? Czy to jest właśnie dzisiaj pani, czy pan prezes, czy to jest jakiś menadżer, czy to jest jakiś in-house project manager, czy to jest może już dzisiaj ktoś działający jako doradca, a chciałby podnieść swoje kompetencje, jakby bazując na twoim doświadczeniu, kto jest tą właściwą grupą pod taki program? No więc najpierw zburzę pewien mit, bo ten program wskazywałby, że tutaj szkolimy konsultantów, więc jak ktoś jest pracownikiem etatowym albo jest menadżerem, no to jakby nie musi być konsultantem, prawda? Konsultantów się zatrudnia i tak dalej. To nie chodzi o bycie konsultantem. To jest program dla wszystkich, którzy chcieliby działać tak, jak działają profesjonalni konsultanci w tym zakresie doradztwa strategicznego, co się przydaje absolutnie wszędzie biznesowo. To znaczy, jak jestem pracownikiem etatowym i czeka mnie udział w dużej zmianie i chcę jakby przy tej okazji to zrobić naprawdę dobrze i przy okazji jeszcze być może błysnąć, a może jeszcze awansować, to i tak się te narzędzia wszystkie bardzo przydadzą. Co więcej, firmy oczekują, że no, skoro już mają na pokładzie dobrych ludzi i dobrze płacą czasami tym ludziom, no to po co zatrudniać zewnętrznych konsultantów? Więc my często jesteśmy wewnętrznie w organizacjach poddawani presji, żeby działać na takim poziomie, jak działa na przykład Wielka Czwórka. No pytanie, czy jesteśmy gotowi i czy wiemy jak. Więc z całą pewnością wszyscy, którzy po prostu chcą rozwinąć kompetencje w zakresie, powiedziałbym, rozwiązywania problemów strategicznych na takim poziomie, jak się to robi naprawdę topowo na rynku w najlepszych konsultingach. A to się sprawdzi wszędzie. Włącznie z tym, że można swoją własną firmę założyć, włącznie z tym, że prezes będzie wiedział, w jaki sposób strategię budować swoje organizacje, jeśli jest prezesem i będzie w stanie to sprawnie jakby przeprowadzić, a już co najmniej będzie w stanie powiedzieć, czy człowiek, który mu to oferuje, to się do tego nadaje, prawda? Więc z całą pewnością się to przyda w bardzo wielu obszarach, wszędzie tam, gdzie mówimy o zmianie, wszędzie tam, gdzie mówimy o wyzwaniach, takich bardzo poważnych wyzwaniach i one nie są jednolite. No bo jak mamy po prostu wdrożyć nowe oprogramowanie dla księgowości, no to niekoniecznie to jest program dla nas, prawda? Natomiast jeżeli co chwila mamy taką sytuację, że dostajemy kolejne wyzwania, to działamy trochę jak wewnętrzny konsultant w firmie. Więc od tego bym zaczął. To nie jest kształcenie akurat konsultanta, który ma docelowo być pracownikiem gdzieś Wielkiej Czwórki. Jak ktoś chce, to na pewno jest to możliwe. To też szkolenie da odpowiednie jakby podstawy do tego, żeby w zasadzie już można było powiedzieć, że się profesjonalnie prowadzi konsulting, ale w przeróżnych sytuacjach biznesowych się to na pewno przyda i na szczeblach średnich, i na szczeblach specjalistów. Więc każdy, dla kogo po prostu takie życie z ciekawymi wyzwaniami jest interesujące, myślę, że to jest dla niego dobry kierunek. Czas nam się kończy, żeby spiąć troszeczkę klamrą tę dzisiejszą rozmowę. Mówiliśmy dużo o transformacji, czym transformacja jest, jak ona przebiega, jakich kompetencji potrzebuje do transformacji, z kim ją zrobić, jeżeli chodzi też o ten zespół zewnętrzny. No i ta cała transformacja, ona nam biegnie, są realizowane kolejne etapy i tak dalej. Kiedy wyciągamy wtyczkę? Kiedy się wycofać z takiej transformacji? Czasami dobrze wyciągnąć na samym początku, widząc, że to nie ma szans powodzenia. A dlaczego o tym mówię? No, regularnie się spotykam z takim stylem zarządzania, to nazywam zarządzanie metodą prawdy objawionej. Czyli po prostu ktoś przychodzi i mówi taką, słuchajcie, miałem myśl pod prysznicem, prawda, tutaj zawojujemy świat i rozpoczyna potężną zmianę, do której ani organizacja nie jest gotowa, ani ludzie nie potrafią jej przeprowadzić, ani w ogóle nie ma kim, bo wszyscy są zajęci tak zwaną bieżączką, prawda, czy ciężką chorobą firmową roznoszoną drogą mailową. No to jest taki moment, że już trzeba tą wtyczkę wyłączyć, a następnie powiedzieć, ok, super, że mam tą wizję, a teraz przygotujmy tą organizację albo w ogóle skorzystajmy z zewnętrznych usług konsultingu, tak? Natomiast jest moment, że każdy efekt transformacji w pewnym momencie przechodzi w taki stan, który byśmy nazwali utrwalenie. Czasami się mówi zamrożenie, czy jakby wejście z tym do poziomu operacyjnego. I kiedyś uważano, że to jest naturalny ostatni etap
i po prostu jest taki moment rzeczywiście pod koniec, że trzeba powiedzieć, dobrze, kończymy. No więc ja już mam w zasadzie od paru lat takie zdanie, że ten klasyczny taki model Lewina, on się nie sprawdza, ponieważ trudno znaleźć organizację, w której istnieje coś takiego jak stan stały. My jesteśmy w permanentnej zmianie. Tym bardziej, że powiedzieliśmy, że ta transformacja, te cykle transformacyjne chyba będą teraz też coraz krótsze. Więc transformację należy włączyć, rozpędzić, a potem tą energią, którą się uzyskuje, dorzucać kolejne zmiany, które cały czas zapewnią nam proces ciągłego tak naprawdę transformowania, ciągłej adaptacji organizacji. Ja bym wtyczki w ogóle nie wyłączył. Czyli transformacja to takie, znowu z angielska, takie journey, taka droga, taka podróż, na którą wychodzę. Tak jest. Piotrze, dzięki za tę podróż dzisiaj. Dziękuję. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Być może w następnych odcinkach nawiążemy również do innych aspektów twojej działalności. Zahaczymy może o innego rodzaju projekty. Będziemy też wspólnie realizować, tak jak wspomniałem, szkołę profesjonalnych ekspertów biznesowych, także zapraszam do niej jeszcze raz. Dziękuję za rozmowę, dzięki wam za oglądanie, zapraszam do feedbacku. Piotra znajdziecie jako aktywnego użytkownika na LinkedInie, również na stronie internetowej. To oczywiście znajdziecie wszystko pod filmem, jak i link do książki. Tak, no, mam nadzieję, że się uda ten link umieścić. Też dziękuję za zaproszenie. No i sam z chęcią obejrzę, co nam wyszło z tej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki.